Siemano, siemano, witam wszystkich na moim stole filmowym. Jak widać, dotarły do mnie już pierwsze 3 silniki Keya z nowym wzorem kierownicy o większej średnicy. Fajnie to wygląda, powiem szczerze, że o wiele bardziej mi się podobają jak te wcześniejsze. Jak widać, tutaj mamy taką fajną pokrywkę, która jest wciskana, czyli jakby jest łatwiej to zdemontować. Jest lepiej pomyślane mocowanie koła kierownicy. Nie ma żadnego adaptera pomiędzy silnikiem a kierownicą, tylko kierownica jest bezpośrednio przykręcana do silnika 6 śrubami imbusowymi. Otwór w środku przy kierownicy jest taki sam jak tulejka, która jest w środku silnika, także jak będziemy przykręcać sobie, na przykład ja już na to natrafiłem przy tym adapterze A i nakrętce w John Deere, nie mogłem przez ten otwór od kierownicy przełożyć nasadki, także tutaj to jest rozwiązane, jest taka sama średnica jak tulejka w środku, także powinno wszystko dobrze pasować. Oprócz tego takich, powiedzmy, większych zmian nie zauważyłem, jeśli chodzi o wygląd. Tutaj mogę nawet zrobić takie porównanie. Odkręciłem specjalnie kierownicę od mojego Jonka 7530. No, średnice są identyczne naprawdę, nie ma tutaj, tak jak widać, jest taka sama średnica, także ładnie będzie to pasować. Ktoś tam pytał na grupie, jaka jest w dotyku ta nowa kierownica, jakie są odczucia. No powiem tak szczerze, John Deere, no tutaj akurat jest już wyjechany, bo jak braliśmy nowy ciągnik, to tutaj były jeszcze takie ząbki, takie, powiedzmy, antypoślizgowe, teraz to już jest wszystko wytarte, ale tutaj, jeśli chodzi o tę kierownicę John Deere'a, to jest twarda, plastikowa, naprawdę 100 pro plastik. Jeśli chodzi o tą kierownicę z Kei, no jest to taka, powiedzmy, pianka, delikatnie jakby samochodowa. Ogólnie powiem szczerze, że w dotyku no spoko, troszeczkę samo koło jest średnicą grubsze, wydaje mi się, jak przy John Deere, ale jeśli chodzi o kierowanie i takie porównanie z tym starszym typem, z tą mniejszą średnicą, takim jak z BM-ki do driftu, no to ta jest o wiele lepsza. Teraz jaka jest na przykład jeszcze taka zmiana i różnica względem na przykład takiej oryginalnej kierownicy, to że ona jest praktycznie równo z tymi, no bardzo słabo są zagłębione, te szprychy nie idą tak pod kątem mocno jak w John Deere. Być może komuś to będzie przeszkadzało. Tutaj dam dla porównania z Jonka, no troszeczkę jest to bardziej zagłębione, ale tak ogólnie jest naprawdę spoko. Dodam jeszcze zdjęcie, bo tutaj na filmiku już tego nie będę pokazywał. Ta kierownica wysokością od dołu silnika, tak jak będzie przymocowana na kolumnie kierowniczej, ma taką samą wysokość kierownica jak John Deere. One są tutaj równo teraz. Może nawet kierownica John Deere jest delikatnie wyżej. Także to na plus, bo na przykład już się obawiałem, że jeśli ta kierownica Kei będzie jeszcze do góry bardziej wysunięta na tych szprychach, to będzie problem z przesuwaniem rewersu. A tutaj jest to praktycznie tak samo, także nie powinno być problemu, nie powinno być jakiejś wielkiej zmiany przy przełączaniu rewersu. Jeszcze zrobimy, myślę, albo teraz, albo dopiero przy następnej dostawie, bo już się klienci niecierpliwią na te pierwsze sztuki, kiedy je dostaną. Także zrobimy jakiś, powiedzmy, taki krótki teścik, jak to faktycznie pasuje w ciągniku. I
to by było w sumie chyba na tyle. Aha, jeszcze z takich powiedzmy rzeczy, gdzie już wykombinowałem coś, ale teraz wam nie pokażę, bo już jest zamontowane w Kubocie. To tutaj właśnie to mocowanie silnika. Tutaj może odłożymy. To mocowanie silnika, które tutaj przychodzi. Właśnie tutaj na przykład, no powiedzmy, bo tutaj jest kilka otworów, tak jak pokazywałem na wcześniejszym filmiku. Przerobiłem je, bo ta rurka mi się zbyt nie podoba. Znaczy, o co chodzi? Nie podoba mi się. Nie podoba mi się pod tym względem, że tak samo jak w przypadku zębatek drukowanych, denerwujące było to, że trzeba było zrobić jakiś uchwyt do silnika. Tak tutaj trzeba było zrobić uchwyt. Trzeba by było zrobić przy tym rozwiązaniu, które daje Keja, gdzieś tam uchwyt na kolumnie kierowniczej. Najczęściej trzeba coś wycinać, ciąć w tych plastikach i to jest takie, kurczę, no już problematyczne. Nie każdy chce mieć gdzieś tam porobione dziury. Także ten jakby, że tak powiem, ich sposób odłożyłem sobie tam na bok. Wziąłem tutaj tą oryginalną blaszkę. Myślę, no teraz już nie będzie rzeźby, ale pierwsza to była rzeźba. Obciąłem ją tutaj równo, dołożyłem blaszkę, także zrobił się taki powiedzmy kątownik. Jeszcze dodam zdjęcia pewnie. I tutaj w tym kątowniku zrobiłem po prostu dwa odbojniki i po przykręceniu takiego kątownika, założeniu tej kierownicy, tego silnika na kolumnę kierowniczą, po prostu później przy przykręconych odbojnikach, tylko tutaj właśnie na tych gwintach, na tych śrubach regulacyjnych możemy tylko przysunąć maksymalnie ten kątownik z tymi odbojnikami do kolumny. Ta kierownica się zaprze, nie musimy już nic więcej ciąć, wiercić i tak dalej. W kolumnie kierowniczej wszystko ładnie śmiga, także myślę, że to jest jakaś taka fajna alternatywa dla tych, którzy nie chcą ciąć i robić otworów w oryginalnej tam powiedzmy, no, w kolumnie kierowniczej, kiedy nie mają powiedzmy jakichś tam innych alternatyw. Jeśli chodzi o adaptery, no to tutaj praktycznie nic się nie zmieniło, chociaż widzę, bo dostałem też powiedzmy z innej partii adapter A i co muszę na przykład powiedzieć, tutaj może to będzie widać, frezy zaczynają się od samego początku adaptera. Adapter, który miałem wcześniej, miał frezy, które były wgłębione troszeczkę dalej od samego tego, powiedzmy, grubość tutaj tego elementu, były frezy przesunięte i nie było tutaj na początku w ogóle żadnego frezu, tylko tak mocno ścięte. Według mnie to rozwiązanie jest o wiele lepsze, bo od razu łapie na frez. W John Deere, jak wkładałem właśnie z tym frezem, gdzie nie było od samego początku to wyfrezowane, to no nie łapało tak daleko. Także myślę, że to jest lepsza sprawa. No i reszta można powiedzieć, że została tak samo. Także dla tych, którzy pytali, jak to jest z tymi odczuciami dotykowymi, powiem szczerze, no spoko. Jakbyś jechał Passatem 1.8 TDI. Pozdrawiam. No to kierownica Keja zamontowana jeszcze raz w moim Jonku, już ta nowa wersja z nowym kołem kierownicy. I co? I muszę powiedzieć, że naprawdę jeśli chodzi o samo koło, to jest fajnie spoko. Akurat tutaj to mocowanie jest jeszcze, no jest to oryginalne, tylko tutaj zaparłem, bo to jest tylko w sumie dzisiaj na pokazanie, jak to wygląda i teraz jakie są różnice, jakie plusy. Jeśli chodzi tutaj o, tak jak mówiłem na tym filmiku na stole, jeśli chodzi o dojście do rewersu, to praktycznie względem oryginalnej kierownicy John Deere'a
Może minimalnie jakby wydawało mi się, że jest dalej rewers, ale nie jest ok. Także tutaj jakoś dużej różnicy nie będzie. Teraz kolejny plus jaki tutaj mamy, to ten kołpak, to wieczko od kierownicy. Jest różnica względem tego starego typu silnika i to tutaj zaraz pokażę, o co mi chodzi. Że był problem właśnie przy tym adapterze A, gdzie jest dosyć duża nakrętka, z tym, żeby włożyć klucz nasadkowy do środka, bo średnica takiego adaptera, który tu jeszcze przychodził pomiędzy silnik a koło kierownicy, już tutaj tego nie ma. Miała mniejszą średnicę niż ta tulejka w środku w kierownicy. No i nie mogłem włożyć tej nasadki, a tutaj ładnie pyk, pięknie, tylko musimy ściągnąć sobie kołpak i kierownica ładnie nam wychodzi, także nie trzeba odkręcać tego koła kierownicy. Jedna śruba, tutaj to mocowanie, które zapobiega okręcaniu się silnika i pięknie nam będzie schodzić, także kierownica jest już trochę bardziej dopracowana. Tutaj właśnie też założyłem ten drugi adapter, bo ten pierwszy miałem właśnie, że te frezy nie było od samego początku, tylko od tam powiedzmy takie 2-3 mm dalej głębiej były jak się zaczynał ten cały adapter. I teraz muszę powiedzieć, że naprawdę bez żadnego podkładania, żadnych podkładek, minimalnie może dotyka, tak, nawet nie dotyka, o przycisk awaryjek, jest ładnie zaparta i bez żadnych podkładek mogłem to założyć, także no to jest akurat w John Deere, bo myślę, że w innej marce, jeśli to tam dojdzie ten adapter gdzieś, to nie będzie żadnego problemu, ale jest fajnie, także tak to wygląda. Jeszcze tutaj może nagram, o tak, jak to jest od tego rewersu, no jest spoko. Także pozdrawiam, zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu, do zasubskrybowania kanału Select Farmer i do dołączenia do naszej grupy facebookowej, bo tam naprawdę myślę, że jak się faktycznie zacznie już ten sezon, będzie się jeszcze więcej działo. Też zachęcam do obejrzenia filmików na temat ustawienia wszystkich parametrów, bo chcemy zrobić taki typowo kompletny poradnik opisujący tą każdą funkcję, która do czego służy, jakie są objawy, gdy jest na przykład coś tam zbyt mocno lub po prostu jest źle ustawione. Także pozdrawiam i zapraszam do oglądania następnych odcinków na naszym kanale. Siema, nara, pozdro.